the battle to them. Siemano, gracze of Kingdoms, czas chyba odnowić metę. Nie będę ukrywał, że chyba naprawdę czas odnowić metę, czyli żebyśmy przegadali, co jak wygląda meta w Openfieldzie. Nie będę ukrywał, że no mamy już marzec, ostatnio robiłem chyba gdzieś tam w styczniu. Czy coś się dużo zmieniło? Może nie. Bardziej może zmieniło się to, że formacja i niektórzy dowódcy troszeczkę inaczej będziemy tam skalować ich i inaczej będziemy może tworzyć tą troszeczkę metę, może to rozkład tych podstawowych dowódców, jak będziemy rozwijać, może będzie inny. Ale po prostu powiemy sobie to, co jest teraz, powiedzmy, w tym tierze najwyższym. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Openfield, wiadomo, że czekamy na nową piechotę, która prawdopodobnie będzie gdzieś w maju. Tak obstawiam, że to w maju dostaniemy jakąś nową piechotę. Lecz no fajnie byłoby tutaj właśnie ten metę z dowódców soku. Wiem, że niektórzy czekają na metę związaną z KVK1, KVK2, ale powiem wam, że tam się kurczę na razie nic nie zmieniło jakoś strasznie. Nawet po tym nowym dowódcy tam, co wyszedł z maju, to jest tylko do rali, więc wstrzymiemy się tutaj jakby tak z weryfikacją w ogóle KVK2, no i tutaj i KVK1, no i tutaj to też z tego względu się wstrzymamy, bo tam ostatnio Lili coś przepąkiwała w deweloperskich jakby tak face to face, że będą zmieniać, wiecie, jakby tak powiedzieć, możliwość dowódców KVK2, nie, więc na pewno tutaj to sobie jakby tak powiedzieć zostawimy i omówimy kiedy, jakby tak powiedzieć, kiedy indziej. No i co? Co jest w mecie? Ogólnie jak opieramy metę? Opieramy na tym, co wiemy, że robi bardzo dobre raporty, wiemy, że jest jakby często grany przez użytkowników. No nie będę ukrywał, też patrzymy na to, czy robi to duże AOE, no bo w tej grze AOE jest bardzo ważne, nie? Więc tu damage potrafi zrobić naprawdę niezły. Nie wiem, czy to jeszcze miałem wrzuconego na tego bencha dowódców z inżynierii. Szukam tego, czy oni tutaj wrzucaliśmy Stefana. Ale okej, no Gaia Malach też akurat dalej tam jest w zestawieniu. To akurat tych dwóch chyba inżynierów nie wrzuciliśmy do tego. No ale nieważne. Słuchajcie, na pewno no będzie to Artur. Bez dwóch zdań, top dowódca. Najlepszy jaki w tym momencie jest w grze, moim zdaniem. Oczywiście do tego dorzucimy Ragnara. Dorzucimy pana Liucze, dorzucimy Zdelianga i Hermana, również tak Huo i mi się zdaje, że tutaj już na tym byśmy się zatrzymali, ponieważ uważam, że to jest taka, jeżeli chodzi o samych dowódców, najlepsi dowódcy jakich mamy w grze. Artur, combo, delta formacja, do tego na plecach dorzucamy Williama lub też Filipa. Cox totalny, Ragnar ze Scipio, nie ma co tutaj dużo mówić, chociaż też Filip z Ragnarem jako drugi też robi swoją robotę. Liucze z Williamem lub też Liucze z Aleksandrem, chociaż głównie sobie widziałem Williama Wallace'a z Liucze, ale też grają niektórzy Liucze William, ciekawe. Zedlian Herman, no to jest meta już od dawna, no i Huo, który w tym momencie albo gra jako pierwszy z Arturem, albo po prostu jest parowany z Joanką, ponieważ Artur jest na formacji delty. Więc naprawdę to jest moim zdaniem taka topówka w tym momencie. Do tieru A na pewno wrzucamy tutaj sobie Williama Wallace'a, oczywiście też Filipa. Filip bardzo dobry dowódca, jeżeli gramy go jako drugiego, jako pierwszego, 4, 5, 6 marszy. Jeżeli on tam gdzieś jest w to wkomponowany, no boostuje nam te marsze i warto go mieć zrobionego. Oczywiście wchodzi też tutaj Joanka, Ashurbanipal, Scipio Prime. I w tym momencie też chyba tier A zamykamy, ale jeszcze nie zapominajmy o inżynierach. Ja powiem offen. Ja tu Gaiamadek wrzucam na tier A, ale Gonzalo rzucam też do tieru, do mety, ponieważ inżynierowie, to co inżynierowie potrafią robić i za damage, kiedy dwa bale duże się biją i jakie potrafią robić raporty, to jest mała bania, nie? Gaiamadek z Gonzalo, czy Gonzalo ze Stefanem, którego akurat tutaj nie mamy, to jest mega, nie? To jest to, co oni robią, to naprawdę, jeżeli długo on potrafi bić, ja wiem, że dla niektórzy stwierdzą, gość bije z tyłu, robi sobie KP, nie ma deadów, nie ma, jakby tak, nie traci dużo surowców i tak dalej. Tak, to jest prawda, więc wiem, że królestwa wprowadzają tam jakieś rzeczy a propos tego, żeby oni
no żeby oni byli, jakby tak powiedzieć, już jakoś też inaczej rozliczani, no bo sami inżynierowie, no wiecie, no, robią sobie jakieś tam, biją z daleka, no i tutaj jakiegoś bardzo skilla dużego nie trzeba dobrze się po prostu rozstawiać i panować nad tym marszem. Chociaż z drugiej strony powiem tak, ja uważam, że Lilith zrobiła bardzo dobrą opcję, że rozwinęła tych inżynierów z prostego względu. Gracze free to play lub też bardzo low spender mogą iść takich dowódców, mogą iść w inżynierów, oni mogą robić jakieś KP, DKP, nawet jeżeli są mniej spendują, mogą w jakiś sposób sobie te DKP wyrabiać i KP. I mi się zdaje, że inżynieria to jest właśnie taką opcją dla takich właśnie graczy. To, że inni top gracze to wykorzystują lub też tam gracze, którzy są, nie wiem, mają medium spenders, wydawają trochę więcej, no to wiadomo, że to oni też mają z tego korzyści, no ale ja uważałem, że głównie właśnie ta inżynieria była bardziej pod free to play graczy i low spender, że oni po prostu Gonzalo z Gajem Adek, czy ten Stefana, co wypuszczali, po prostu wypuszczają tych inżynierów, żeby mogli sobie zrobić naprawdę fajne z 2 marsze i bić i wiem, że to zabrzmi głupio, ale no może oni nie mają jakiegoś tam skilla do gry w openie i z drugiej strony taka wieżyczka, będąc na plecach naszych, robi nam dużą robotę, pomaga nam robić przewagę w balu, więc bo robi dobry damage, nie? Tym bardziej jest przez cały czas w fajcie. Więc dlatego ja uważam, że to tak bym tutaj rozstawił. W tierze BB wrzucamy Nevskiego, rzucamy YSG, Belizariusza, Williama, Aleksandra, no i Guana, razem z Shadjarą. Do Shadjara jeszcze tam gdzieś tam widziałem, że fajnie sobie pogrywa jako pierwsza i na plecach ma Ashubani Pala, lub też z YSG oczywiście. No i tutaj mamy Budikę, Xiangyu i Henryka. Ja ogólnie ich tak wrzuciłem do tieru C z tego względu, że Henryk jest tam gdzieś tam jako ten w trzecim marszu łuczników i widziałem, że jest gdzieś tam grywany lub też nawet widziałem go, że w Openie używają go Ashubani Pal Henry. No ale no, Henry dalej gdzieś tam w tym Openie jeszcze może zaistnieć, dlatego go tutaj wrzuciłem. I jeszcze dla upartego tego tieru B mógłbym dorzucić właśnie kolejnych inżynierów, czyli Babura i Małgorzatę, bo to jest chyba drugi taki setup, który naprawdę robi swoją robotę. Nie będę tu mieszał jakoś bardzo Trajana, bo dla mnie Trajan w tym może w tierze C jest bez dwóch zdań. Ja bym go, jeżeli mamy jakiegoś buffera gdzieś tam tworzyć, no to idźmy po prostu we Filipa. Więc Trajan bardziej by tutaj już w tym tierze C u mnie wylądował. Ale no ja ogólnie jeżeli chodzi o metę, tak bym to mniej więcej sobie przedstawiał, ponieważ uważam, że ci dowódcy tutaj mają swoje jakieś tam plusy, no ale wiecie, Alex jest w tierze bez tego względu, że on jest jako drugi dowódca, zgra się tylko z Liucze, nie? Belizariusz teraz jako trzeci marsz gra najczęściej z Nevskim jako trzeci marsz kawalerii, czy tam kombinują czasem z Joanną, nie? Więc YSG wszędzie go wsadzimy go do Ashubani Pala, żeby był dobry damage, wsadzimy go do Zelianga, wsadzimy go z Shadjarą, więc on dalej w tym tierze B jest. William wrócił, powiedzmy jakby tak ze światów, ponieważ po tym jak on teraz z Arturem się paruje, do tego dorzucimy jego muzeum. No ja uważam, że jest naprawdę wartym dowódcą i uważam, że ten tier B jest dla niego odpowiednim miejscem. Można było się pokusić o tier A, ale uważam, że w tierze B też znajdziemy Guan, dalej stary dobry Guan. Jeżeli ktoś nim gra, to wie, że to ten Silas dalej robi robotę, chociaż Guan jest bardzo miękki i daje się to odczuć, jest tak samo miękkie jak tutaj Xiangyu, więc no to już jest wiadomo wasza decyzja a propos gry nim. No i Małgorzata z Baburem, no to dałem ich do tieru B, bo nie widziałem ich aż tak bardzo w Openie, żeby robili jakieś mega cyfry w porównaniu do Gonzalo i Gajamadak lub też ze Stefanem, którego tu akurat, jak mówię, nie mam, żeby wam go wyciągnąć i pokazać tego Stefana. Zresztą wiecie, o czym mówię, bo Stefan jest w grze. Więc to jest naprawdę moim zdaniem taka meta, która robi różnicę w KVK. Wiadomo, tu możecie sobie sami tworzyć te 5-6 marszy, ale uważam, że jeżeli samo jako dowódcy to są naprawdę bardzo dobrzy dowódcy i w większości tutaj meta tier S, tier A, czy też nawet tier B są ze sobą parowani. Boudica jest w tierze C, ponieważ Boudica Prime mi się zdaje, że ona zeszła całkowicie z gry. No, fakt, że wykorzystuje się gdzieś jakieś tam swarmowania i tak dalej. Też można było wyrzucić, nie wiem, Ethelfledę, bo Ethelfledę znowu gdzieś tam wykorzystują na arkach, jeżeli chodzi o spowalnianie.
Więc wypowiem się też tutaj a propos nowego dowódcy Subotaja, bo to dla mnie on jest stricte rally liderem, on nie jest do Opena. On chyba w Openie nie będzie robił jakichś tam mega cyfr, zresztą nie widziałem, żeby ktoś w ogóle się na nim zastanawiał, tym bardziej, że dwie umiejętności idą w rally, nie w Open. Więc to też jest kolejnym minusem. Widzicie, że mamy dużo dowódców rally i garnizonu, to też tutaj na plecach, na benchu na dole, gdzie ja ich nawet nie użytkowałem, no bo wiecie, tu głównie się skupiamy na open fieldzie i myślę, że to będzie najlepszym rozwiązaniem. A jaka jest wasza meta? Czy byście coś tutaj zmienili? Czy byście stwierdzili, że dobra, może coś innego bym tutaj zrobił? Czy jeszcze jakoś poprzestawiał? Mi się zdaje, że to, co zrobiłem, jest w miarę adekwatne do tego, co teraz w grze widziałem, co widziałem na KVK u siebie, na KVK na 1.9.60 i na wielu innych KVK, które śledziłem. Zresztą widzieliście nawet filmiki, streamy z tego, więc mi się zdaje, że ta meta jest bardzo adekwatna do tego, co widziałem, więc dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że lajkujecie, komentujecie, pchacie ten kanał do przodu. Dalej to tworzę tylko z tego względu, że są ludzie, którzy chcą to oglądać i się tym interesują, więc dzięki wielkie, trzymajcie się, elo.